Panie i panowie, w myśl polskiego przysłowia dobry zwyczaj nie pożyczaj, ukradliśmy sketch. Zainspirowaliśmy się sketchem legendarnej grupy Monty Python i go teraz zagramy. Dla was. No. Przepraszam. Całkiem niezłe. Słusznie. Ach, nie ma to jak kieliszek Chateau de Châtelot. Prawda, koledzy? Masz rację. To by pomyślał, że przy obecnej sytuacji socjoekonomicznej będziemy mogli pozwolić sobie na Chateau de Châtelot. Oj, prawda kolego, prawda? Kryptowaluty tako na fide, precyzyjne inwestycje w akcje Amazona, fałszowane zakłady bukmacherskie. No, cóż mogę rzec. Pieniądz się mnie trzyma. A prężnie prosperujące imperium mieszkaniowe, pasywny dochód, flipy, flapy, piramida finansowa, no i oczywiście mikroapartamenty na dźwigni kredytowej naprawdę działają cuda. Panowie, to od zawsze powtarzam, że mintowanie małp NFT po merge'u ETH na ledgerze XRP ze skryptami poustawianymi na niskich pingach to banalnie prosty sposób na odrobinę ciapy. A, ja to jeszcze pamiętam, jak tyrałem za dzieciaka i sprzedawałem nieopodatkowaną lemoniadę na ulicy. Potem jednoosobowa działalność, pierwszy startup. Marcin, co ty pierdzielisz? Przecież ty poznałeś na Tinderze 100-letnią milionerkę i czekałeś, aż kopnie w kalendarz. A, detale. No tak, przecież w tym kraju jeszcze nikt się milionów uczciwy sposób nie dorobił. Pewnie, że nie. Od zawsze to powtarzam. W takim razie wznieśmy toast tak wysoko, jak wysokie są nasze dochody. I miejmy nadzieję, że znowu nas nie dopadnie inflacja. Milionik? Albo drugi? E. No i chuj. I w pizdu, kurwa. No to już chyba najwyższy czas wrócić do herbaty, co? Kelner, słodzicie? Cukier? Na niego to było mnie stać minutę temu, teraz to ja poproszę gorzką. Luksusy. Ja poproszę zimną wodę z kibla, nie wstrząśniętą. Kolego, na tym etapie to ja wodę z Odry przyjmę z martwymi rybami. Z otwartymi rękami. No jasne. To ja poproszę to Chateau de Châtelot na wynos, skoro już płaciliśmy. Panie, co pan kurwa? Mnie by to starczyło na tydzień. Tydzień? Tydzień to jest rozrzutność. Ja bym nawadniał tym siebie i całą moją rodzinę przez co najmniej 2 miesiące, a potem pustą butelką tłukłbym dzieci po głowie tak, żeby zapomniały o głodzie. Nonsens! Ja połową szato napełniłbym basen, żeby 4 pokolenia, aż do moich praprawnuków, mogły codziennie się upijać, żeby nie pamiętać, jak bardzo są biedni. To jest w ogóle jakaś bzdura, co to jest? Ja to bym wypił jeszcze raz, panowie. No. Marcin, Co? Otrząśnij się. co? Ty też jesteś biedny! Jak to? Tak. Biedny. O Jezus, kurwa. Jak mi jest smutno. To może zacznę przeprowadzać fotosyntezę, żeby pozyskać glukozę z energii słonecznej dla mojej całej rodziny. Chyba spoko, nie? Tak, super. A wracając, to skoro teraz nie stać nas na czynsz, to przeprowadzę się do stęchłego schowka pod schodami w 7-metrowym mikroapartamencie, oczywiście z tekturowymi ścianami w jakiejś pipidówie pod Warszawą. Zbyteczny wydatek, kolego. Ja z moją małżonką przeprowadzimy się do skromnego kartonu na wysypisku azbestu. Pod Warszawą, 100 kilometrów. Luksusy. Fanaberia. Ja z małżonką, dziećmi, wujkiem Staśkiem i kulawym wężem przeprowadzamy się do Mysiej Nory w domu publicznym, koło burdelu, 20 000 mil morskich pod Warszawą. Zazdroszczę. Ja z moją 30-osobową rodziną wprowadzę się do dziurawego pudełka po zapałkach, bez draski. 3 miliony lat świetlnych pod Warszawą. W galaktyce Andromedy. No fantastycznie. Wracając, jutro pójdę do lasu nazbierać chrustu i suchych liści, żeby nie zamarznąć zimą.
Chrust! A może od razu węgiel, co? Panicz! Powodzenia! Tego nie ma w całym kraju już od miesięcy. Chrustu. Tak, chrustu. Wyzbierali wszystko. Tak. Ja z żoną będziemy zbierać stare gazety na ulicy i będziemy palić jedną stronę na tydzień, a potem popiołem wypchamy ubrania, żeby nam było cieplej. Popiół! Ha, majątek! Ja co niedzielę będę wskakiwał do wulkanu i pływał 3 okrążenia rzadko, aż do momentu zagotowania gałek ocznych. Wulkan. Prawdziwi szczęściarze. Ja, proszę pana, to ukradnę czeczoną grudkę uranu, następnie napromieniuję się nią tak, że skóra będzie mnie piekła do kwietnia, chyba że wcześniej umrę, no to do końca życia. No fantastycznie. A wracając do dupy, bo taki jest poziom tej rozmowy, to uważam, że teraz powinniśmy tutaj siedzieć i czekać na śmierć, bo wątpię, żeby któregoś z was było teraz stać na paliwo. Mnie na przykład nie było stać na paliwo, nawet jak byłem bogaty, a Tak? teraz? Tak? Tak, teraz, Tak? panie, to mnie nawet nie stać na stanie. Serio? Serio? Tak? No to mnie w takim razie nie stać na oryginalne pomysły. Dobrze wiecie, że ten sketch jest zerżnięty z Monty Pythona. No i pięknie, i przez ciebie straciliśmy 4. ścianę. W takim razie mnie nie stać na kostium. To mnie nie stać na zarost! Tak, a mnie nie stać na fryzjera! Tak! To mnie nie stać na ubranie! A mnie nie stać na kolor w tym filmie. Tak? No to mnie nie stać na światło! A mnie na dobrą kamerę. Tacy jesteście, panowie, a mnie nie stać na porządny dźwięk! Nie, dobra, spokojnie, chłopaki, no. Przynajmniej mamy siebie. I'm happy on my own, making coffee just for one, and eating breakfast all alone. Fewer dishes to be done. I'm never running behind. You're never on my mind. Hej, nadal tu jesteście. To znaczy, że czytaliście całe napisy do końca. Dziękujemy za to bardzo. Skoro już zostaliście, no to zostawcie też lajka i napiszcie komentarz, podzielcie się tym filmem ze znajomymi. Będzie to dobra okazja, żeby porozmawiać o tym, co ostatnio się wokół nas dzieje, a warto rozmawiać o tym, co się wokół nas ostatnio dzieje. I z taką myślą bym was tu zostawił. Teraz już naprawdę nie będzie nic więcej. Cześć.